Cześć! Dzisiaj opowiemy Wam, jak zdać prawo jazdy w Tajlandii. Zostańcie z nami. Udało nam się złapać lokalną taksówkę, tak zwany Songtao. Pan nas przewiózł najpierw w jedną stronę, a teraz jedziemy do Krabi Town. Takich świateł to jeszcze nigdzie chyba nie widzieliśmy. A to znak, że jesteśmy w Krabi Town. Hejka! Siema, dzisiaj mamy dla Was odcinek specjalny. Dzisiaj opowiemy Wam, jak zdobyć tajskie prawo jazdy. Ale zanim opowiemy i pokażemy Wam, jak robi się tajskie prawo jazdy, zrobimy wszystkie rzeczy, które są potrzebne, żeby do takiego egzaminu móc się zapisać. Podstawowe informacje, które powinniście wiedzieć, zanim zaczniecie się ubiegać o prawo jazdy i zaczniecie zbierać dokumenty, to jest to, że w Tajlandii musicie posiadać prawo jazdy kategorii A, żeby prowadzić skuter. Nie ma tak jak w Polsce, że można zrobić na prawie jazdy kategorii B. Tutaj trzeba mieć prawo jazdy kategorii A. Dlatego my postanowiliśmy zrobić prawo jazdy na takie skuterki. A żeby to zrobić, pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, jest zapisanie się do kolejki. Do kolejki zapisuje się online, daje się tam dane paszportowe i loguje się, rejestruje się. W zależności od prowincji i miejsca może trwać od paru dni do paręnastu tygodni. My pierwszy raz próbowaliśmy się zapisać na Phukecie i pierwsze miejsca było to na początku stycznia, a pierwsze miejsca były na drugą połowę maja. Także prawie 5 miesięcy. Tutaj na Krabi nam się udało parę tygodni się zapisać i jesteśmy. Także zanim przyjedziecie do Tajlandii, zapiszcie się na Smartdeal Q. Tu jest link. Jeśli chodzi o dokumentację potrzebną do zrobienia prawa jazdy, to trzeba mieć 2 fotokopie paszportu z wszystkimi stronami, na których są wizy, oraz tą karteczką wjazdową do Tajlandii, jeżeli ją macie. Do tego trzeba zrobić również fotokopię prawa jazdy międzynarodowego i prawa jazdy naszego polskiego. To wszystko kosztowało nas 20 batów i znaleźliśmy punkt Sero. Jakbyście się zastanawiali gdzie, to znajduje się naprzeciwko poczty w Krabi Town, a obok zrobiliśmy sobie zdjęcia, bo są potrzebne też zdjęcia, także zrobiliśmy sobie zdjęcia za 250 batów za 12 zdjęć. A tutaj mamy standardową łapankę, także szukają turystów, sprawdzają prawka, nie ma prawka, jest mandacik. Z Ao Nang dostaliśmy się do Krabi Town Songtao, zapłaciliśmy 60 za osobę, jechaliśmy chyba za 40 minut, także naprawdę dość długa wycieczka. Teraz z centrum szukamy Immigration Office. Też znaleźliśmy Songtao na ulicy, który postanowił nam pomóc i zapłaciliśmy po 5 dych. Także chyba mają taki fix price po prostu, że jak się jedzie gdzieś dalej to jest 60, jak gdzieś bliżej to 50. Ale panowie bardzo mili, pomagają, podwożą tam gdzie się chce, także naprawdę polecamy. No i cóż, Immigration Office jest, także chyba zgłaszamy papiery o przyjęcie nas jako więźniów politycznych albo uchodźców politycznych i zostaniemy Tajami. Serio mówiąc, to jeżeli chcecie robić prawo jazdy, to po prostu potrzebujecie papier z Immigration Office, także mamy nadzieję, że go dostaniemy, bo nie jesteśmy wcale tacy przekonani, a nie jesteśmy przekonani, bo to, co dostaliśmy w hotelu, to na pewno nie jest papier, który jest tutaj potrzebny. Zobaczymy, co się da ugrać. Wyszliśmy właśnie z Immigration Office i zgadnijcie co, spędziliśmy tam kilkanaście minut zupełnie bezproblemowo. To był krok, którego najbardziej się obawiałam, no bo przecież my nie rezydujemy w Tajlandii, a potrzebowaliśmy certyfikatu rezydencji, żeby móc starać się o tajskie prawo jazdy. Proces wygląda tak, że wchodzi się tutaj w Krabi do tego budyneczku, mówi się tam pani, w jakim celu się przyszło, pani kieruje do odpowiedniego pomieszczenia, tam się wypełnia druczek, że chce się aplikować o potwierdzenie rezydencji, potem wołają do biurka do pani,
I pani się pytała nas w ogóle, gdzie mieszkamy. Nie potrzebowaliśmy żadnego dowodu, ale daliśmy jej potwierdzenie z bookingu. Pani potrzebowała od nas paszporty. I w ogóle nie potrzebowała ani kopii paszportów, ani zdjęć, co w niektórych urzędach potrzebują, i nic za to nie zapłaciliśmy. Poczekaliśmy może 3-4 minuty i dostaliśmy potwierdzenie po tajsku rezydencji. Jeszcze dodamy, że słyszeliśmy, że za ten papier się płaci nawet i 500 batów, ale tutaj w Krabi nie płaci się chyba. W ogóle nikt nic nie chciał pieniędzy, także... Ja mam taką prośbę skierowaną do wszystkich w przestrzeń, że jak już jesteście w egzotycznym kraju i idziecie załatwiać coś do urzędu, to naprawdę mówcie po angielsku tak, żeby oni was zrozumieli, bo obok nas był pan z Rosji, który mówił do nich po rosyjsku. Oni się starali, jak tylko mogli, mówić po angielsku, no ale oni tu nie mają obowiązku umieć innych języków, więc naprawdę wykazywali się taką bardzo dużą empatią w tym mówieniu po angielsku, no ale jeżeli nie potraficie mówić, o co was, broń Boże, nie podejrzewam, bo w naszym kraju zdecydowana większość ludzi mówi bardzo dobrze po angielsku, to weźcie ze sobą kogoś, kto wam pomoże, no bo niestety, ale akurat nie było nikogo, kto mówił i po rosyjsku, i po angielsku, albo i po rosyjsku, i po tajsku, więc no, ten biedny pan też sobie nie mógł za mocno poradzić, a ewidentnie wymagał od urzędnika, żeby urzędnik sobie poradził, co jest trochę nie fair w stosunku do tutejszych Tajów. Tak, ale urzędnik się bardzo starał, bo otwierał Google Translate i tłumaczył i starał się mu tłumaczyć na rosyjski, a ten pan w ogóle nic nie rozumiał. Także ja tutaj też często porozumiewam się za pomocą Google Translate ostatnio, bo jesteśmy w miejscach, gdzie nie mówią za bardzo Tajowie po angielsku i jakoś się udaje. Jest bezproblemowo. Postanowiliśmy rozpocząć zdobywanie prawa jazdy od upewnienia się, że dostaniemy potwierdzenie naszego adresu, czyli tak zwany certyfikat rezydencji w Tajlandii. Jako że nam się to udało, to kolejnym krokiem jest zdobycie certyfikatu medycznego, czyli musimy przejść badania lekarskie. Jako że najbliższa klinika znajduje się około 2 km od Immigration Office, postanowiliśmy sobie zrobić krótki, dłuższy spacerek, ponieważ nic nie jechało tam przy tym Immigration Office, nie było żadnych songtał ani nic takiego, co mogliśmy wykorzystać. Także jesteśmy w drodze, idziemy się przebadać. Znaleźliśmy już klinikę, gdzie będziemy robić badania. Trzymajcie kciuki, żebyśmy byli zdrowi. No i Gabi, jak ci się podobało? Super, to było bardzo śmiechowe, mega szybkie doświadczenie, trwało może 30 sekund. Pani wzięła od nas paszport i wypisała dokument. Tak, pani się zapytała, ile ważymy, zapytała się, ile mamy wzrostu, powiedziała 200 batów za osobę. No i mamy wszystkie dokumenty niezbędne do zrobienia prawa jazdy. Juhu! Teraz wystarczy tylko się nauczyć jeździć. Ale cieszymy się, że jesteśmy zdrowi. Dokładnie. Ale teraz musimy się nie tylko nauczyć jeździć, musimy też się nauczyć tajskich pytań na prawo jazdy, ponieważ można zdawać po angielsku, owszem, ale te pytania są tłumaczone translatorem, więc jest ciężko czasem załapać, o co chodzi. Więc no i też niektóre pytania są o tyle fajne, że dostajecie znak, gdzie są napisy po tajsku, jest napisane, co to znaczy. Tak. Ja się cieszę, że odpowiedzi są po angielsku, no ale znak jest po tajsku, no więc nie bardzo wiemy. Więc liczymy na to, że uda nam się zdać. Nie maksymalną liczbą punktów, jest 50 punktów do zdobycia, żeby zdać trzeba udzielić 45 poprawnych odpowiedzi. My już odjeżdżamy. Krabi Town w ogóle bardzo mi się podoba, muszę powiedzieć. Jest tu dużo rzeczy do roboty. Można tu wszystko kupić, można sobie zjeść coś w fajnej restauracji. Ale z takich ważnych rzeczy, które mogą wam się przydać, jak jesteście w Ao Nang, to tu jest przystanek Songteo, a tutaj wysiadaliśmy przy tych małpach. Także musicie dosłownie przejść 100 metrów i już jesteście na miejscu. Właśnie wypożyczyliśmy tą maszynę, no i będziemy oglądać. A może tą? Wypożyczyliśmy już naszą bestię, będziemy uczyć się jeździć. Mamy nadzieję, że damy sobie radę. Oto nasz przyjaciel na najbliższe 5 dni.
Trzymajcie kciuki. Ojej, mam nadzieję, że będzie dobrze, ale zrobiliśmy deal, byliśmy u pani jako pierwszej i potem poszliśmy po innych wypożyczalniach i wzięliśmy najlepszą cenę, jaka była. Okazało się, że to jest od tej samej pani cena początku. Co nie zmienia faktu, że nadal cenę mamy dużo lepszą. Zapłaciliśmy 300 batów za 5 dni i jesteśmy zadowoleni. Za dzień, 1500 za 5 dni. Maszyna, którą wypożyczyliśmy, to Honda Click 125. Jest lekko popcierana, więc lepiej to mieć rzeczywiście oznaczone. Pani powiedziała, że benzyna jest. Wierzymy jej na słowo, bo jeszcze nie sprawdziliśmy. Musimy oddać również z benzyną. Mamy 2 kaski. No i cóż, mam nadzieję, że teraz jakoś nim ruszę. I pojechał. Jak strzała, śmiga. Wypożyczając skuter, w ogóle nas nie pytali o żadne prawo jazdy, o nic. Chcieli tylko kopię paszportu oraz depozyt. To znaczy mieliśmy opcję taką albo zostawić paszport w depozycie, czego nie powinien nikt robić, albo biorą kopię paszportu, w razie czego zdjęcie, czyli i 3000 depozytu. Dla tych większych motorów nie było opcji w ogóle depozytu, tylko pani mówiła, że trzeba paszport zostawić. Także ja bym się bała zostawiać tu paszport. No i jak się przekonaliśmy, tutaj w Faonang na ulicy jedna pani rządzi wszystkimi wypożyczeniami, także ona nam mówiła, że u nikogo innego nie znajdziecie, ale jej nie wierzyliśmy i poszliśmy dalej. No i finalnie wypożyczyliśmy u niej, ale taniej. A tu Gabi uczy się jeździć, dzielnie sobie radzi. Słuchajcie, to jest jej pierwszy raz na skuterze, pierwszy raz na motorze, także jak na pierwszy raz idzie jej bardzo dobrze. Pierwszy raz skręciłam. A tak wygląda nasz kokosowo murowany, kaskowy tor przeszkód. I tak się uczymy jeździć. I slalomik. Pięknie! Teraz uczymy się jechać wolno po prostej linii, bo na egzaminie będzie trzeba jechać na rampie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest godzina 7 rano i właśnie jedziemy zdawać egzamin na prawo jazdy. No i słuchajcie, przejechaliśmy 20 km w strasznych korkach i dojechaliśmy do urzędu. Gabi już tam wchodzi, a ja już ją ścigam. No i zobaczymy, co będzie dalej. Póki co, cisza, spokój. Wysłali nas na kolejne piętro. No to idziemy. Jesteśmy już na miejscu. Znaleźliśmy dobre piętro, dobre okienko tak zwane. Niestety informacja jest tu żadna, także próbowaliśmy się zapytać, co robić dalej. Powiedzieli iść, siedzieć. No to siedzimy. Myśleliśmy, że może się czegoś podszkolimy, ale tu wszystko jest po tajsku. W sumie ma to sens, bo jesteśmy w Tajlandii. Jest progres, rozpoczęło się kolejkowanie. 8:14, nie jest źle. I zaraz się dowiemy, co jest grane. Chyba. Pierwsze papiery są. Idziemy do okienka numer 2. Teraz jesteśmy na badaniach. Zobaczymy, jak nam pójdą. Zrobiliśmy testy psychofizyczne. Nic nie słyszałem, zgadłem. Ja nic nie słyszałam i też na pałę robiłam, a w ogóle testy sprawnościowe to mi nie poszły. Ale przeszliśmy. Idziemy do Training Room 2 na szkolenie. Jesteśmy już po badaniu, zostaliśmy zakwalifikowani, sprawdzali nam kolory, to czy słyszymy i reakcje na hamowanie. To wszystko przebiega tak ekspresowo, że ja nawet nie wiem, czy ktoś to gdzieś tam sprawdza. I teraz zostaliśmy zakwalifikowani jako pozytywni kandydaci do treningu. Także idziemy do salki numer 2 i tam czeka nas 5-godzinny film.
Jej, nie mogę się doczekać. Najważniejsze jest to, żeby nie zasnąć podczas tego filmu, który jest wyświetlany po tajsku, bo jak zaśniesz, to nie znasz. Także to jest najważniejsza rzecz w zdawaniu prawa jazdy w tym kraju. Nie spać. Czekamy już na film. Pewnie jest tak samo fascynujący jak to, co się wyświetla teraz. W międzyczasie dorwałem książeczkę do nauki. Książeczka jest fajna, tylko strasznie po tajsku. No cóż, liczymy na szczęście. Znaleźliśmy stronę, gdzie niektóre znaki mają angielskie nazwy, więc będziemy sobie przypominać albo się uczyć, bo ten stop to tylko po kształcie rozpoznajemy. สำหรับวิธีทัศน์จุดนี้นะครับกรมการขนส่งทางบกได้จัด หรือด้วยวิธีอื่นใดสำหรับผู้ขับขี่ข้ามฝ่าไฟแดงค่าชีวิตนักเรียนที่สี่แยกร้อยศพที่การจราจรพลุกพล่านนอกเขตหรือกฎหมายผู้ขับขี่จะต้องใช้ความเร็วให้ถูกต้องเหมาะสมเสมอ Jeżeli chodzi o slalom, to wygląda naprawdę nieźle. 5 pachołków i naprawdę takie solidne 3 kroki między nimi. Później jedzie się uliczkami, skręca się w lewo, w prawo, w lewo. Jedzie się na wzniesienie. Tutaj to też wszystko ok wygląda. No a tutaj, jak widzicie, to jest rampa, czyli to taka, nazwijmy to, najgorsza część, gdzie trzeba zachować równowagę. No i zobaczymy, jaka ta rampa jest szeroka. Jeżeli chodzi o rampę, rampa ma taką szerokość buta 43-44, także niecałe 30 cm. No długości trochę ma, więc trzeba rzeczywiście na to zwrócić uwagę. No dobra, słuchajcie, mamy obcykany ten tor, mniej więcej wiemy co i jak. Nic więcej się nie dowiemy, także idziemy na szybki lunchik. A ten tor mamy nadzieję, że zobaczymy już jutro, jak uda nam się zdać teorię. No i jeszcze możemy dodać, że jest tutaj knajpa, także nie macie co się bać. Dużo ludzi, którzy zdają gdzie indziej, mówi, żeby wziąć swoje jedzenie, ale tutaj nie dość, że knajpa jest, to jeszcze można robić kopię dokumentów, także na Krabi naprawdę mają to nieźle rozcykane. Nasza godzinna przerwa na lunch już prawie się skończyła. Już się nie możemy doczekać, żeby wrócić tam i zacząć oglądać z powrotem fascynujący filmik, który pani przerwała w połowie. Chcemy wiedzieć, jak będzie zakończenie. Na pewno będzie dużo wypadków drogowych. Jeszcze chcieliśmy dodać, że w trakcie pierwszego filmiku, który był o znakach drogowych i prawie, jakiej obowiązuje w Tajlandii, pani wywoływała po kolei osoby i ściągali odciski palców i dawali nam numer egzaminu, który mamy przynieść, karteczkę, którą mamy przynieść jutro o 8 rano, jak tutaj wrócimy i będziemy podchodzić do egzaminu pisemnego i praktycznego. Więc tak będziemy się logować do egzaminu. Albo kodem, albo palcem. Nie mogę się doczekać. Zwłaszcza, że nigdy wcześniej nie jeździłam na skuterze. Tak wygląda sala egzaminacyjna. Tak wyglądają komputery. No i jutro będziemy tutaj zdawać egzamin. My zrobiliśmy swoje pytania po angielsku na komputerze, a tutaj siedzą i robią pytania po tajsku. Widzę, że mają więcej pytań niż my, ale są bardzo zainteresowani. Mały update, skończyliśmy właśnie testy, które nam tutaj pani pokazała. I poszliśmy zapytać, czy już możemy iść. Pani powiedziała nie, musimy siedzieć do 3 i możemy sobie szukać na YouTubie testów i rzeczy, żeby ćwiczyć przed jutrzejszym egzaminem. Pierwszy dzień za nami. Dzisiaj teoria. Teorii było dużo, papierologii było dużo. Pani kazała nam siedzieć do 15, jak pani nauczycielka na informatyce. Ale no wysiedzieliśmy, zrobiliśmy. Jesteśmy zaproszeni na jutro na 8 rano, a najlepiej przed 8. No i zobaczymy, jak będzie. My wróciliśmy na nasz ulubiony parking. No i będziemy teraz ćwiczyć. Dzisiaj zrobiliśmy profesjonalny już tutaj kurs. Mamy kaski, mamy słupy elektryczne, mamy butelki tam z tyłu. No i ćwiczymy 2 główne przeszkody.
Tu, gdzie widzicie butelki, to staramy się jechać prosto jak najwolniej. Czyli tak zwana rampa. Hejka, witamy się kolejnego dnia. Dzień dobry wszystkim serdecznie. Jesteśmy z powrotem pod naszym urzędem. Jest to dzień numer 2 naszego zdawania egzaminu, a łącznie dzień numer 3 załatwienia prawa jazdy. Ważna rzecz, zanim pójdziecie zdawać prawo jazdy, ubiór. Musicie mieć zakryte ramiona, zakryte kolana, długie spodnie generalnie i musicie być w pełnych butach. A teraz idziemy zdać teorię. Jej! Trzymajcie kciuki! Już po egzaminie pisemnym Oblaliśmy. Po najmniejszej linii oporu. Najlepsza wiadomość z możliwej. Musimy przyznać, że większość pytań była dla nas zaskoczeniem. Pomimo tego, że przerabialiśmy jakieś pytania z różnych stron, no i wczoraj się szkoliliśmy, ale zdaliśmy. Oboje zdaliśmy. Ja miałem 45 punktów, Gail miała 46. Żeby zdać, trzeba mieć 45. Czyli plan minimum wykonany. Ja więcej do szczęścia nie potrzebuję. Pytania, na których się pomyliliśmy, to były pytania, których byliśmy 100% pewni, że zrobimy je dobrze, albo byliśmy 100% pewni, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Tak. To, co mnie też zainteresowało, to to, że zdaliśmy to w takie 10 minut. Naprawdę poszło bardzo szybko. Nasi koledzy z Tajlandii jeszcze tam się męczą. No i mamy teraz 1,5 godziny, żeby czekać na egzamin praktyczny. Dokładnie. Przyszliśmy na 8, zaczęliśmy egzamin o 8, a jest egzamin praktyczny o godzinie 10, także czas na jakieś śniadanko. A ja chciałam tylko jeszcze jedną rzecz dodać, że podlinkujemy Wam strony, z których się uczyliśmy pytań, bo naprawdę warto sobie zrobić te pytania, bo niektóre pytania są naprawdę źle przetłumaczone. Typu, żeby dodać wodę, musisz dodać wodę, ale nie dodawaj wody i masz do wyboru woda ziemna, woda destylowana i tak dalej. Także nigdy nie wiesz, o co im chodzi. Nam na pewno pomogło przerobienie tych niektórych pytań, więc na pewno zostawimy Wam tutaj pomoce, z których my korzystaliśmy, no i mamy nadzieję, że Wam dzięki temu pomożemy. Dobra, dzisiaj stoimy już centralnie na placu, bo się nie przejmujemy. Także tutaj macie slalom. Później musicie wyjechać w lewo. Zastanawiamy się, czy trzeba się zatrzymywać, czy nie. Wiemy, że niektórzy się nie zatrzymywali, a zdali. Jedziecie sobie tą ulicą. Macie nakaz skrętu w lewo, więc jedziecie w lewo. Tutaj nie trzeba w takim razie migacza, skoro jest nakaz. Później stajecie na stopie i znowu jedziecie w lewo. Ja na wszelki wypadek będę wszędzie dawał migacze, tak tylko daję znać. Później jedziecie na górkę, górka jest tam. Tam jest zatrzymanie i zastanawiam się, czy to nas obowiązuje, czy nie. Później musimy objechać dookoła. No i tu przy tym budyneczku jest rampa. No i to nas najbardziej zastanawia, czy jest ta rampa, no jaka ona jest. Zobaczymy, będziemy próbować. Tutaj trzeba zrobić ostatni stop, tu trzeba podjechać i tak się kończy egzamin. Muszę przyznać, że stresik lekki jest, ale ptaszku, mam nadzieję, że przyniesiesz nam szczęście i zdamy. Trzymaj za nas kciuki, ok? 9:58, chyba znaleźliśmy miejsce, gdzie będziemy zdawać, gdzie mamy przestawić na 10. Jest napisany driving test, więc jesteśmy pozytywnych myśli. Tutaj ludzie też czekają. Lekki stresik jest. Jest tutaj nas cała gromadka, która czeka. My w ogóle nic nie wiemy, co się dzieje. Tam poszedł pan z jakimś jednym panem i chyba mu objaśnia, co ma jechać na torze, więc chyba zaraz się zacznie. Natomiast po angielsku to tutaj nikt nic nam nie powiedział, więc mamy nadzieję, że jesteśmy w dobrym miejscu. Potwierdziło się. Trzeba mieć ten sticker, żeby móc uczestniczyć w egzaminie. My nie mamy, musimy zorganizować sobie jakieś motoryki. I ważne jest, żeby na stickerku była 7 na końcu, bo tutaj Państwo mieli 6,6 i nie mogą. Dobrze sobie radzi. Kierunkowskaz jest. Super. I jedzie teraz na zakręt i w lewo.
A pan instruktor w ogóle się nie patrzy. Ale śmiesznie. Górka pokonana. I teraz jedziemy na rampę. No, było prawie. I stop. I jedziemy. Po zdaniu prawa jazdy podchodzi się na drugie piętro z powrotem. Tutaj się wchodzi do pani przy okienku numer 2 i 3. I tam następnie po otrzymaniu dokumentów i opłaceniu 105 batów idzie się na zdjęcie. To słuchajcie, stresik był. Jeżeli chodzi o praktykę, no tutaj rzeczywiście mieliśmy małe zawirowanie, nie mogliśmy zdawać na naszym skuterze. Pan pożyczył nam swój, ale ten jego skuter był taki stary, zdezelowany, bardzo niski, że ja miałem dosłownie kolana pod brodą. Nie ukrywamy, że najlepiej nam nie poszedł ten cały przejazd, ale mamy nasze prawka. Także pan powiedział, że wszystko ok, możemy jeździć, jesteśmy bezpieczni. Także prawko zrobione, a teraz idziemy świętować.